Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ten oto jubilat DMT-401. Wersja radyjka na końcówce mocy w oparciu o tranzystory germanowe. Tak, to jest ten sam jubilat, który wystąpi w moim ostatnim shorcie o jubilacie na sterydach. Tam widzieliście, że był taki troszeczkę zaniedbany. Oczywiście poszedł do kąpieli i film zaczniemy oczywiście już po jego wysuszeniu. W filmie zobaczycie bardzo ciekawy przypadek związany ze wzmacniaczem pośredniej częstotliwości. To jest taki wstęp do przestrajania radioodbiorników typu Radmor, gdyż tam na to też trzeba zwrócić uwagę. Także zapraszam na film, a jak film Wam się spodoba, poproszę o łapki w górę, o subskrypcję mojego kanału i udostępnianie go w mediach społecznościowych. Zapraszam na film. Jubilat jest już po kąpieli i suszeniu oczywiście. Wygląda w tej chwili zupełnie inaczej. Powiem Wam, że miałem problemy z jego uruchomieniem po tej kąpieli. Suszę, a stracił mi możliwość odbioru zakresu AM-u. I wiecie, w czym był problem? Woda mi podeszła w te trymerki. I niestety nie chciała stamtąd wyparować w żaden sposób. Przypadkowo taki jeden odkręciłem, patrzę, a tam kurde, cały czas jest. No i musiałem to wszystko przedmuchać. A wcześniej myślałem, że może któreś z cewek, takich o właśnie jak ta na przykład, się zbytnio zamoczyły. No ale nie. No ale już teraz jest wszystko w porządku. Przygotowałem już kondensatory elektrolityczne. Zapewne coś trzeba będzie wymienić. Ale słuchajcie. Tak sobie pomyślałem. Przecież na AM-ie był bardzo ładny dźwięk. Taki troszeczkę gorszy był na FM-ie przy odbiorze UKF-u. Więc zanim te kondensatory wymienię, to postanowiłem sprawdzić, jak wygląda nasz tor pośredniej częstotliwości FM. No i sobie podłączyłem NWT oczywiście. Na antenę podałem sygnał z NWT. Z ostatniego stopnia zdjąłem charakterystykę i uzyskałem coś takiego. To jest ta niebieska charakterystyka. I słuchajcie, tego nie udało się lepiej zestroić. Zobaczcie, że ona jest bardzo szeroka, a ponadto ma bardzo duże przegięcie, czyli ten tak zwany dołek. I kiepsko to odbierało. I przede wszystkim kiepsko się stroiło. No bo tutaj, gdzie powinien być niby najlepszy odbiór, najlepsze dostrojenie, to ten dźwięk wcale nie był dobry. A wiecie, że tutaj mamy dwuobodowe filtry sprzężone ze sobą indukcyjnie poprzez odpowiedni rozstaw tych cewek. Ale ja tego nie ruszałem przecież, nie? A jak pamiętacie, mówiłem Wam, że już ktoś przestrajał tą głowicę. No i zacząłem się bawić. Nic mi nie wychodziło. Nawet starą metodą próbowałem to zrobić, czyli odstrajam jeden filtr, ten dostrajam na częstotliwość pośrednią, później odwrotnie, ten odstrajam, znaczy się tłumię, ten dostrajam, tak samo i tutaj. Nic z tego, cały czas miałem ten sam efekt.
jak na NWT. Ale zobaczcie, taką blaszkę wstawiłem ekranującą na pierwszym zespole tego dwuobwodowego filtru i tylko wstawienie takiej blaszki spowodowało, że uzyskałem ten czerwony przebieg. I oczywiście cały odbiór się poprawił. Tylko tak, z czego to wszystko wynika? Tak analizowałem, żadnych tutaj zmian nie ma, nic nie wstawione. No może poza tym, że nie ma tutaj kondensatora C41, a to jest kondensator, zaraz Wam pokażę, od neutralizacji w stopniu wzmacniacza P3 FM. Ale nic mi się to nie wzbudza, także jakiego nie ma, to nie szkodzi. I doszedłem do wniosku, że być może to wszystko zaczęło tak źle pracować ze względu na rdzenie. Zobaczcie, że tutaj mamy rdzenie U11 i w tym filtrze, i w tym filtrze. I być może przez te lepsze rdzenie sprzężenie pomiędzy tymi cewkami jest zbyt duże, no bo właśnie powstawanie charakterystyki dwugarbnej wiąże się ze zwiększonym współczynnikiem wzajemnego sprzężenia tych dwóch cewek. A jako że nie mam takich rdzeni trójkątnych, no więc te zostaną tutaj. No ale cóż, no wstawimy taką blaszkę, tylko to zrobimy w taki sposób elegancki. Zobaczymy, jak to się już tak zestroi końcowo. Nie wiem, czy nie będę musiał również tutaj jakąś przegrodę ekranującą zrobić. Tutaj będzie mi ją gorzej wstawić, ale może coś wykombinujemy. W każdym bądź razie pomiary nam to wszystko pokażą. Godzinami gościem. Zachowaj nas od ognia piekielnego. No, w tym czasie. Nie I znikły, buzują nie w znikły, jakiś tak. sposób w momentach kryzysowych buzują i małżonek drugi tego nie rozumie. O co ci chodzi? Co tutaj jest? Zobaczcie, że w tej chwili naprawdę to tak normalnie już odbiera. No dobra, to przystępujemy do tych prac i sprawdzimy jednak te kondensatory. Mam nadzieję, że większość będzie dobra, szczególnie ten duży. Warto, żeby został. W dość prosty sposób udało mi się wykonać ekrany dla filtrów. Tutaj mamy jeden z takiej blaszki przylutowany do tej blachy obudowy. Tak samo i drugi filtr. Też jest ekran pomiędzy cewkami. Oczywiście trzeba było to wszystko jeszcze raz wyregulować, bo wiadomo, zmieniły się parametry cewek, no i w ogóle filtrów, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Zobaczcie. Ta czerwona charakterystyka to jest właśnie charakterystyka toru pośredniej częstotliwości FM po zainstalowaniu tych ekranów dla filtrów dwuobwodowych. Szerokość pasma, tutaj musimy zobaczyć się. Szerokość pasma 185 kHz,
Także elegancko, moim zdaniem. W porównaniu do tych pierwotnych charakterystyk to jest nieba, ziemia. Oczywiście na te wartości tutaj tłumienia to nie musimy patrzeć, bo to inne były troszeczkę parametry pomiarów. Teraz sobie włączymy i posłuchamy. No to właśnie o tym. Ale to było co Jeżeli innego. chodzi o scenę, to... Na scenie nie. Może. Tam żeście marynarki zakładali na drugą stronę. Oj. Bo wesoło, no co? Dobrze. Radio bardzo ładnie odbiera, Naprawdę, bo wygląda zupełnie ale inaczej wtedy. chcę Wam pokazać. Proszę Państwa, kończymy audycję Kabaretotto w studiu. Tutaj mamy Andrzej Tomanek, naszą stację. Wiesław Tupaczewski Oraz Ryszard Mazowski. I zobaczcie, w tej chwili się będę odstrajał w jedną i w drugą stronę i zobaczcie, jak to fajnie wszystko wchodzi. I nie tylko, bo chyba była puszczana też i w telewizji. Taka parodiująca trochę polski hip-hop, ale z bardzo fajnym tekstem Wieśka i z muzyką, nie wiem, też Wieśka. Wiesław i to chyba to Andrzej chyba. Andrzej Piekarczyk Chyba też robił podkład. robił. Podkład No robił, tak, czyli to Kabaretotto z czasów, kiedy mnie tam nie było. Droga pani sąsiadko. Także jak widzicie, bardzo ładnie wchodzi na stację. Maksimum jest w punkcie dostrojenia. Tutaj nie mamy arcze niestety, więc nie sprawdzimy tego, ale wszystko jest ładnie wyregulowane. Przy regulacji niestety pękł mi rdzeń od dyskryminatora. Musiałem go wydłubać. No niestety te rdzenie z tym trójkątem w środku to naprawdę są bardzo kruche. Wystarczy tylko dotknąć czasami i to wszystko pęka. Ale dzięki temu, że są kruche, to i łatwo je również wydłubać. No dobrze. No teraz chyba przystąpimy jednak już do sprawdzenia tych elektrolitów. Przyszedł w końcu czas na wymianę kondensatorów elektrolitycznych. No i niestety musiałem kilka z nich wymienić. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 i tutaj 7 kondensator. Ale zobaczcie, 2 to w ogóle zostały w oryginale. W sumie i ten mógł zostać, ale znalazłem u siebie taki osiowy o trochę większej pojemności, o 2 razy większej pojemności. To jest ten kondensator, więc uznałem, że tutaj większa pojemność nie zaszkodzi, a że takowy posiadałem, więc go wstawiłem. Ten sprawdziłem, jest w dobrej kondycji, tak samo ten jest w dobrej kondycji. Tutaj nie mamy w głośniku żadnego buczenia, a ten kondensator to jest od stabilizacji napięć zasilających część radiową. Jak widzimy na UKF-ie nam heterodyna tutaj bardzo stabilnie pracuje, nawet przy zwiększaniu głośności, co jest na przykład główną wadą odbiorników typu Taraban. Tam zwiększenie głośności powoduje to, że nam heterodyna po prostu odstraja się od pierwotnego ustawienia. Tutaj takiego efektu w ogóle nie mamy. Kondensator oczywiście takim zwykłym testerem sprawdziłem. I co ciekawe, 2 to miałem zupełnie uszkodzone. Ta czerwona elwa oczywiście i taki 2 mikro. Te 2 no takie już słabej jakości, a te w sumie nie były takie złe. ESR był całkiem dobry, tylko tyle, że ich pojemność zawyżona, co jest typowym objawem starzenia się kondensatorów elwy. Tak może pamiętacie, że w oryginale to ten jubilat na przykład na falach długich bardzo dobrze odbierał. I zobaczcie, pomimo tego, że te 2 to zupełnie są uszkodzone kondensatory. A dlaczego? Czerwona elwa to jest ten kondensator. On tutaj w torze audio
przy odbiorze przez część radiową nie spełnia żadnej roli, ponieważ wyprowadza sygnał na gniazdo DIN. Natomiast ten drugi kondensator 2 mikro to był ten kondensator. On tutaj do regulacji barwy dźwięku jest, więc akurat też nie miał żadnego znaczenia dla sygnałów audio. No a pozostałe, tak jak mówiłem, były dosyć względne, dlatego ten odbiór w oryginale był dosyć dobry. Po wymianie kondensatorów zdarzyła mi się taka dziwna przypadłość. Po załączeniu jubilata dźwięk w głośniku nie pojawiał się od razu, tylko z co najmniej sekundowym do 2 sekund opóźnieniem. No trochę musiałem się nagłówkować, z czego to wynika. No ale w końcu doszedłem, z czego to wynika. Wymieniłem ten kondensator. To jest kondensator C67, który nam tutaj jest w filtrze napięcia zasilającego, jak gdyby stopnie początkowe końcówki mocy. No i pierwotnie miałem wstawiony ten kondensator. Taki niby nieduży. No tak, ale to mamy pojemność 100 mikro. A ten niby nieduży kondensator, w sumie taki sam jak tamten, jeżeli chodzi o gabaryty, ma zupełnie inną pojemność. Proszę bardzo, 1000 mikrofaradów. No i niestety stała czasowa była taka duża, że napięcie tutaj nie pojawiało się od razu, tylko rosło sobie po prostu tak z opóźnieniem. I zanim nie uzyskało tej wartości nominalnej, to po prostu dźwięk nam nie przechodził przez końcówkę mocy. I stąd takie opóźnienie. No, jak w lampowcach prawie, że. Kamerkę mam na statywie, więc będę mógł Wam pokazać pomiary kondensatorów. Najpierw oczywiście czerwona elwa. ...592 pikofarady do wyrzucenia. Kondensator 2 mikro. Element nieznany do wyrzucenia. Tutaj mamy takie 10 mikro od ARW w AM-ie. No jak na taki kondensator 2,2 ohma SR to jest normalna sprawa, tylko że za wysoka pojemność, zawyżona. Dwa mikro. O, w sumie to już nieznany element. O, czyli ten był uszkodzony. No to dziwne, bo jak go wcześniej mierzyłem, to mi nie wykazywał takiego uszkodzenia. Jeszcze raz. O, no właśnie. ESR zwiększony, pojemność zwiększona. No ale na przykład weźmiemy taki 100 mikro z tej trzeciej grupy. No i zobaczcie, ESR całkiem ok, tylko że pojemność zawyżona. Może jeszcze jeden.
Mniej więcej to samo. No i tak to wygląda. Jednym z końcowych etapów strojenia jubilata będzie ustawienie prądu spoczynkowego końcówki mocy oraz połowy napięcia zasilania w punkcie środkowym tego wzmacniacza. W tym celu oczywiście przyłączamy się na wejście gramofonowe, czyli włączamy pierwszy przycisk, regulator siły głosu ustawiamy na minimum. W tym celu należy odlutować kolektor tranzystora T10 od masy i podłączyć w tym miejscu właśnie amperomierz oraz podłączamy woltomierz pomiędzy masą a tym punktem środkowym. I zobaczcie, co mi tutaj wyszło. Woltomierz wskazuje nam 12,36, a prąd 4,4 mA. Generalnie ten prąd nie powinien przekraczać 5 mA. Czyli w tej chwili mamy to bardzo dobrze wyregulowane. Oczywiście regulujemy to wszystko tą PR-ką. Tutaj mam pomiar woltomierzem napięcia środkowego, a tutaj mamy włączony amperomierz po odlutowaniu kolektora od masy. Oczywiście te pomiary robimy po wygrzaniu się radyjka. Patrzymy, czy nam ten prąd wzrasta zbytnio, czy nie. No i to taka już końcowa regulacja właściwie jest. Jeszcze może coś o samym przestrojeniu głowicy. Głowica była już przestrojana przez kogoś. Ja trochę to wszystko skorygowałem. Tutaj mam ostateczne wartości. Na wejściu obwodów wejściowych zastosowałem kondensator 8,2 piko, który jest podlutowany od strony płytki. Tutaj go mamy. Po stronie wtórnej obwodu wejściowego kondensator C1 z 24 na 6,8 pikofarada został zamieniony. Ten wynika z warunku na rezonans tego obwodu, natomiast ten kondensator wynika z dopasowania anteny do obwodu wejściowego. Następnie w CFCL2 została cewka skrócona o pół zwoja i zastosowano troszeczkę taki krótszy rdzeń ferytowy. Wstawiono oczywiście trymerek, bo go tutaj nie było. Trymer taki chiński, biały, o pojemności 3,10 pikofarada. Kondensator C5 18 pikofaradów został w ogóle wyrzucony. Kondensator C6 to jest ten. Tutaj wymieniliśmy go na 3,3 pikofarada. Kondensator C7 z 51 na 33 pikofarady. To jest ten kondensator. No i również wstawiliśmy trymerek, też biały. To jest tutaj ten. I dodatkowo jeszcze zmiana kondensatora C13 z 30 piko na 5,6 pikofarada. To jest ten kondensator. Cewki heterodyny nie ruszaliśmy, a jedynie zmieniliśmy rdzeń z ferytowego na aluminiowy.
No i to właściwie wszystko. Tutaj sobie jeszcze pomierzyłem napięcia, ale względem masy, czyli względem plusa. Tutaj w instrukcji serwisowej są podawane napięcia według innego punktu. Ale to tylko tak dla mojej wiedzy. Co tu jeszcze dodać? Aha, na koniec już jeszcze zestroiłem pułapkę pośredniej częstotliwości AM-u. To jest ta ceweczka. W ogóle tor AM praktycznie to tylko sprawdziłem i trochę podregulowałem, bo i tak musiałem, tak jak wam wcześniej mówiłem, wydmuchać wodę z tych kondensatorków, także wszystko to jak gdyby przejrzałem jeszcze raz, ale tak naprawdę to pod tym względem on był tutaj dobrze wyregulowany. Były jeszcze kłopoty z tą listwą. Nie zawsze UKF i fale krótkie chciały zaskakiwać. Teraz to jest bez problemów, a wystarczyło tylko w te punkty troszeczkę wstrzyknąć oleju. Ja do takich rzeczy, tak samo jak na ośki kondensatora strojeniowego, stosuję olej silnikowy. Powiem wam, że taka zwykła oliwa, na przykład do maszyn, w tych kondensatorach u mnie się w ogóle nie sprawdza. Nawet powodowała takie przytarcie. A ten olej silnikowy, który mam od swojego samochodu, 0W30 bodajże, idealnie to wszystko penetruje i naprawdę dobrze się sprawuje. No i tak to wygląda. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ten jubilat nie zawierał takich specyficznych rurkowych kondensatorów rzędu nanofaradów. One są często tutaj wstawione, tutaj, w zasilaniu. I słuchajcie, może właśnie przetrwał dzięki temu, że tych kondensatorów nie było, bo one są naprawdę wredne. Bardzo często dostają takich zwarć niskoohmowych. I czasami trzeba się nagłowić, żeby coś takiego znaleźć. No ale mówię, tutaj ich nie było. No i super. Nie musiałem nic wymieniać. I jeszcze coś wam może powiem o głośniku. Tutaj była taka kąbeczka, która się skruszyła. Oczywiście ja to wszystko oczyściłem i zakleiłem z powrotem, żeby po prostu tam żadne paprochy się nie dostały i nie zatarły nam tej ceweczki w głośniku. No i zwracam uwagę, że w przypadku wzmacniacza MC na tranzystorach germanowych ten głośnik ma impedancję 25 ohmów. Żeby wam do głowy nie przyszło, gdy macie taki głośnik uszkodzony, zastosować taki głośnik od jakiegoś jubilata, w którym układ MC był na UL1402L, ponieważ tam są głośniki 4-ohmowe. Podstawienie takiego głośnika 4-ohmowego zapewne bardzo szybko zaskutkuje przepaleniem końcówki. No i to byłoby na tyle. Składamy i wsadzamy to wszystko w tą ładną, czerwoną obudowę. Zrobimy teraz taki pobieżny test czułości na zakresie UKF. W tej chwili mam tylko samą falę nośną, ale podam sygnał 10 mikrowoltów na wyjście antenowe. Słyszymy ładny, czysty dźwięk. Zmniejszymy go do 3 mikrowoltów. No to już nam troszeczkę to spadło i zapewne stosunek sygnał-szum nie byłby spełniony. Wróciliśmy do 10 mikrowoltów. No a teraz podam
5 mikrowoltów. A tutaj myślę, że już ten stosunek byłby zachowany. Także radyjko po przestrojeniu ma mniej więcej tak 5-6 mikrowoltów czułości. Uważam, że to bardzo dobry wynik. Jubilat wyczyszczony, skręcony, prace zakończone. Myślę, że prezentuje się całkiem zacnie. Jak myślicie? Przeprowadzimy teraz test odbioru stacji. Najpierw na zakresie fal długich, ale niestety muszę odsunąć się z aparatem, gdyż powoduje zakłócenia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Sami słyszycie. Pogodnie w całym kraju, temperatura od 6 stopni. Niestety na zakresie AM nic więcej nie sprawdzimy, bo jest w tej chwili środek dnia, także nic tutaj nam nie odbiera. No ale zobaczymy, jak to gra na UKF-ie. Polskie Radio 24.pl, tam uzupełnienie tego, co słyszeli Państwo w informacjach o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. MSZ. Bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot. Wańczyk, kłaniam się Państwu jak co tydzień, a dziś jest z nami profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni. Уже пераканаліся беларускімі ці беларуска-польскімі адмысловымі. Już po roku 89 to jeszcze nastał stan wojenny. I na wieki wieków. Amen. Umocnieni łaską Bożą, pracujmy nad sobą. Niestety tutaj też mamy tak zwany potrójny odbiór. Zobaczcie jeszcze raz. To jest Radio Z. I znowu odbiera. I znowu odbiera.